Siemano, czas na wasze ulubione tibijskie komentary, bo już ponad rok nie było odcinka o Rookguardzie, ale ostatnio były takie dymy, że nie da się przejść obojętnie. Pewnie wielu z was już wie, że w sierpniu miał miejsce poważny błąd, w którym ponownie można było przenosić na Rooka przedmioty z maina, a materiał wrzucam dopiero teraz, ponieważ czekałem na rozwiązanie sytuacji, czyli jakie kroki podejmie Chipsoft. Zacznijmy od tego, jak ten błąd działał i w jaki sposób gracze dowiedzieli się o nowych itemach z maina. Błąd ten można było wykorzystać w ten sposób, możecie sobie zapauzować i generalnie było to możliwe tylko na serwerach PvP i przeniesiona została masa itemów, które kompletnie nie pasują do klimatu wyspy. Jedną z pierwszych osób, która dowiedziała się o tym błędzie i odkryła jak działa, był jedynak Santiki. W rozmowie z MMORPG przyznał, że jego podejrzenia wzbudził fakt, że pewni gracze z Brazylii zaczęli sprzedawać na Antice Spike Swordy po niższych cenach, a także inne przedmioty, których dawno nikt tam nie sprzedawał. Twierdzili oni, że itemy te pochodzą ze znanego buga z 2014 roku, ale dopytując jedynaka, czy nie potrzebuje on jeszcze jakichś itemów, albo czy zna kogoś, kto by chciał, był już pewien, że musiał się pojawić jakiś nowy błąd. Następnie jedynak z małą pomocą Gladira próbowali dojść do rozwiązania, w jaki sposób działa to nowe przenoszenie itemów i w końcu im się to udało, o czym możecie dokładnie sobie poczytać na screenach albo w linku do artykułu, który jest w opisie. Podobno zgłosili błąd, żeby Chipsoft jak najszybciej to naprawił, ale jednocześnie go wykorzystali, z tą różnicą, że jedynak wyniósł taki ekwipunek, a Gladir rzekomo tylko śmieci, które nie dają żadnego zastosowania, ale oczywiście nie wiemy co kto trzyma na innych kontach. I tutaj update, bo dziś rozmawiałem z jedynakiem i napisał on, że Gladir dodał, że sprzedał bochy, ale czekał na oficjalną odpowiedź Chipsoftu. Z jednej strony Gladir zapytał w mailu do twórców gry, czy można zatrzymać sobie jakieś bezużyteczne itemy, ale niżej dodał też, że planował wynieść także ciekawsze rzeczy, po czym wyrzucić je do wody. I to, że sprzedał bochy, potwierdził w swojej oficjalnej wersji wydarzeń na jego reddicie, która nieco się zmieniła po tym jak dostał delete'a. Początkowo konto Gladira, jedynaka i innych zostały po kilku dniach zamrożone i Chipsoft dał sobie czas, żeby zdecydować co z nimi zrobić, co trwało jak się potem okazało około miesiąc. Wielu rookstayerów było zaskoczonych, że ich konta zostały poddane osądowi, ponieważ w 2014 roku, gdy ludzie masowo wynosili itemy z downportu, Chipsoft twierdził, że Rookguard to jedynie Legacy Area i takie coś jest tolerowane. O dziwo nie chodziło wtedy tylko o downport itemy, ale w podobny sposób jak teraz, gracze, szczególnie z serwera Telera, wykorzystali błąd, aby wynieść itemy także z mainlandu. Nie bronię teraz wykorzystujących błędy, tylko zgadzam się tutaj z jedynakiem, że wtedy po prostu to olali, a teraz nagle zmienili zdanie. Jednocześnie nie chcę, żeby takie sytuacje miały miejsce, wolę, aby po prostu zaktualizowali Rooka w ten sposób, jaki przedstawiałem w moim propozalu. Jedynak twierdzi też, że zostali masowo reportowani, nawet przez graczy, którzy także tego typu błędy wykorzystywali, aby ich przeniesione itemy nie traciły na wartości, gdy będzie ich zbyt dużo. Po kilku dniach ich konta zostały zamrożone i Gladir, który usuwał oszustów ze swojego redditowego rankingu, sam został zdjęty z oficjalnego. Napisał też, że planował nagrać scenkę dla brazylijskiego youtubera, w którym wszystkie itemy dające korzyści wyrzuciłby do wody. Na forach pojawiło się sporo krytyki w kierunku Gladira i wiele osób chciało, żeby dostał delete'a. No i tak też po miesiącu się stało. Zaraz po zamrożeniu kont pytałem was w ankiecie, co Chipsoft z nimi zrobi lub co powinien zrobić i większość z was sądziła, że po prostu wyczyszczą ich konta z itemów, ale tylko 1/4 trafiła przebieg wydarzeń. Tutaj jeszcze załączam screeny i zdjęcia, do których dotarłem, ukazujące itemy, które zostały przeniesione i na pewno jest tego dużo więcej. Co ja sądzę o tej sytuacji? Czy Chipsoft postąpił sprawiedliwie? Patrząc na Tibia Rules, mieli do tego prawo, więc gracze mogli spodziewać się konsekwencji i skoro decyzja zajęła im prawie miesiąc, to na pewno nie podjęli jej pochopnie. Chociaż oczywiście względem sytuacji sprzed 8 lat jest to w pewnym stopniu zaskakujące. Ja powiem tylko tyle, że cieszę się, że już nie gram na roku, bo cała ta nierówność z dostępem do itemów, z charmami czy z Rookguard Questem
sprawia, że na wyspie jest wielki syf i nie zdziwię się, że zamiast fajnego, drobnego update'u Rooka, Chipsoft będzie miał dosyć naprawiania takich błędów i kiedyś w jakiś sposób pozbędzie się tej wyspy. Dzięki za oglądanie, linki macie w opisie i możecie dać łapkę, jeżeli chcecie więcej materiałów o Rookguardzie. Pozdrawiam i do następnego.